Wiele jest osób niewyobrażających sobie porannej kawy w czymś innym niż w ceramicznym kubku. To niekoronowany król naszego stołu. Najstarszy zachowany egzemplarz powstał 7000 lat temu. Dziś produkuje się je w milionach egzemplarzy. Mogą mieć różne kształty oraz kolory. Znakomicie sprawdzają się jako oryginalne prezenty, materiały reklamowe oraz gadżety firmowe. Ich produkcję możemy zobaczyć w fabryce Avant w Niedrzywicy Kościelnej pod Lublinem. Gotowi? Zaczynamy! Zamawiający mogą wybierać jeden z ponad 100 modeli. Największą popularnością cieszą się kubki o nowoczesnym designie, krystal albo origami. Ale można zdecydować się na bardziej niecodzienne projekty, jak na przykład z zapinanym drewnianym uchem. Konstrukcja jest opatentowana, a użyte materiały mają certyfikat FSC. Każdego roku Avant projektuje 5-6 nowych modeli. Produkcja odbywa się w technologii odlewania, ale najpierw za pomocą frezarki CNC przygotowywany jest wzór wyrobu, tak zwana modelka. Następnie modelka zalewana jest gipsem i w ten sposób powstaje forma kubka. Wypełniona zostanie masą lejną. To mieszanka kaolinów, gliny, kwarcu, wody, stabilizatorów i upłynniaczy. Odbywa się to na dwa sposoby, ręcznie lub automatycznie. Przyjrzyjmy się pierwszemu z nich. Od tego, jak długo masa przebywać będzie w formie, zależy grubość ścianek kubka. Dlatego po określonym czasie formę odwraca się i odlewa nadmiar masy, która zostanie ponownie wykorzystana w procesie. Teraz przenieśmy się na linię automatyczną. Formy umieszczane są na tacach i najpierw są przedmuchiwane, a następnie napełniane masą. Obracają się, żeby masa lepiej rozpłynęła się wewnątrz formy i odpowietrzyła. Stacje zalewowe w maszynie mogą być przesuwane w zależności od tego, jaką grubość ścianek chcemy uzyskać. Po określonym czasie nadmiar masy jest wylewany. Później formy znów są odwracane i odbiera je operator, który docina kołnierz kubka. Dalej formy wędrują do suszarni, gdzie przemieszczają się w temperaturze 60 stopni Celsjusza. Potem kubki wyciąga się z form i umieszcza na specjalnym wózku do ostatecznego wyschnięcia. Spędzą tam 12 godzin. Puste formy wracają tymczasem do odlewni. Odzyskiwane jest także ciepło z suszarni oraz pieców procesowych, a następnie wykorzystywane do ocieplania budynków produkcyjnych. Mało tego, energia elektryczna zasilająca piece w dużej mierze pochodzi z fotowoltaiki. Po całkowitym wyschnięciu kubki przekazywane są do czyszczenia i pierwszego wypału biskwitowego, gdy w temperaturze 900 stopni Celsjusza odparowana zostanie cała woda i nastąpi lekki spiek masy, można przekazać je do szkliwienia. Ono również może przebiegać na dwa sposoby. W wariancie ręcznym kubki są przedmuchiwane i zanurzane w specjalnym roztworze. Gwałtownie chłoną wodę, zaś na ich powierzchni zostaje suche szkliwo. Szkliwienie automatyczne wykonuje robot wyposażony w opatentowany przez firmę uchwyt. Jego zastosowanie umożliwia uzyskanie ciekawych efektów dekoracyjnych, jak częściowe szkliwienie. Po tym etapie kubki trafiają do pieca na drugi wypał. Szkliwo jest wypalane w temperaturze 1100 stopni Celsjusza. Co teraz? Jeszcze malowanie natryskowe, stosowane gdy kubek ma być dwubarwny i już można wykonać wzory zamówione przez klienta. Nanosi się je w technologii sitodruku. Przez specjalne sito przeciskana jest warstwa koloru i wzór zostaje na papierze. Nakładany jest też lakier transferowy umożliwiający przeniesienie dekoracji na kubek. Wzór wycina się, moczy w wodzie i nakłada na powierzchnię kubka. Po umieszczeniu w piecu w temperaturze 800 stopni Celsjusza druk trwale wtapia się w szkliwo.
Czas na sortowanie kubków według klasy jakości oraz pakowanie. W tym modelu dodawany jest także marker do ceramiki, silikonowa opaska oraz zamknięcie. Kubki wysyłane są na cały świat. Zyskują renomę dzięki swej wysokiej jakości i oryginalnemu designowi. Kubek w kubek.